Wyobraź sobie zwierzę, które gdy wsadasz do akwarium, nie masz pewności, czy za chwilę nie rozbierze ci filtra albo nie odkręci żarówki. A teraz wyobraź sobie siebie, ale z 8 rękoma i ponad 250 palcami. Tak właśnie żyją ośmiornice. Można zadać sobie pytanie, jak to możliwe, że ośmiornica jest w stanie poruszać tym wszystkim osobno i jeszcze robić to z precyzją. Odpowiedź kryje się w jej mózgu, a właściwie w mózgach, bo inteligencja ośmiornicy działa zupełnie inaczej niż nasza. W tym filmie odpowiem na cały szereg nurtujących pytań o tych niesamowitych bezkręgowcach. Zapraszam do oglądania. Zanim pojawiły się ryby, dinozaury czy nawet drzewa, Ziemię pokrywały oceany pełne istot, które dziś trudno sobie wyobrazić. W tych pradawnych wodach dominowały zwierzęta wyposażone w twarde pancerze, muszle i kolce. Ochrona była wtedy kluczem do przetrwania. Wrogowie dzisiejszych ośmiornic również mieli pancerz, twardą muszlę, w której mogli się schować. Była bezpieczna, ale miała jedną wadę. Była ciężka, powolna i nie pozwalała na ucieczkę. Gdy w oceanach pojawiło się coraz więcej szybkich i sprytnych drapieżników, pancerz przestał wystarczać. Ewolucja stanęła przed wyborem. Albo jeszcze grubsza zbroja, albo coś zupełnie innego. Wtedy część głowonogów zrobiła coś radykalnego. Zrezygnowała z pancerza. Bez muszli ciało stało się miękkie, elastyczne i podatne na zranienia. Ale w zamian pojawiło się coś zupełnie nowego. Swoboda ruchu. Ośmiornica może przycisnąć się przez otwór wielkości własnego oka. Może zmienić kształt ciała, może zniknąć w ułamku sekundy. Problem w tym, że brak pancerza oznaczał jedno. Nie było już miejsca na żadne błędy. Każda decyzja, gdzie się schować, kiedy uciekać, a kiedy zaatakować, zaczęła decydować o życiu lub śmierci. Właśnie w tym momencie ewolucja zaczęła inwestować w coś znacznie cenniejszego niż pancerz, w inteligencję. Zamiast chronić ciało, ośmiornice zaczęły chronić się sprytem, planowaniem, uczeniem się i zupełnie nowym sposobem przetwarzania informacji. To był początek jednej z najbardziej niezwykłych ścieżek ewolucyjnych na Ziemi. Ścieżki, która doprowadziła do powstania zwierzęcia, którego mózg nie mieści się tylko w głowie i które do dziś wymyka się naszym definicjom inteligencji. Ale żeby zrozumieć, jak to możliwe, musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie, po co w ogóle zwierzętom mózg. Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się prosta. Mózg służy do myślenia, ale w świecie zwierząt to tylko część prawdy. Mózg nie powstał po to, by rozwiązywać zagadki czy planować przyszłość. Powstał po to, by podejmować decyzje w świecie pełnym zagrożeń. Im bardziej skomplikowane środowisko, im więcej drapieżników, im więcej możliwych wyborów, tym większa presja, by przetwarzać informacje szybciej i skuteczniej. U jednych zwierząt wystarczył prosty układ nerwowy, u innych mózg stał się centrum dowodzenia, a u ośmiornic ewolucja poszła jeszcze dalej. Zamiast jednego mózgu kontrolującego wszystko powstał system, w którym myśli całe ciało. Kiedy myślimy o mózgu, wyobrażamy sobie jedno centrum dowodzenia, jedno miejsce, które kontroluje całe ciało. U ośmiornic ten schemat się nie sprawdza. Owszem, ośmiornica ma mózg w głowie, ale to tylko część historii. Większość jej neuronów nie znajduje się w głowie, znajdują się w ramionach. Każde ramię posiada własny, lokalny układ nerwowy, często nazywany mini-mózgiem. I warto tu od razu doprecyzować, to nie jest osobny mózg, nie jest to centrum świadomości i nie jest to organ decyzyjny w ludzkim sensie. W rzeczywistości każde ramię zawiera łańcuch zwojów nerwowych, gęstą sieć neuronów czuciowych i ruchowych. W skrócie, mózg ośmiornicy mówi chwyć, a ramię samo decyduje jak. Gdy ośmiornica sięga po przedmiot, jej mózg nie musi planować ruchu każdej przystawki z osobna. Ramiona same wiedzą, co robić. To trochę tak, jakbyś miał 8 rąk, z których każda potrafi samodzielnie badać otoczenie, chwytać przedmioty i reagować. A ty jedynie wyznaczałbyś cel. Po więcej, przystawki ośmiornicy nie służą tylko do chwytania, one potrafią smakować i wyczuwać chemikalia w wodzie. Ośmiornica dosłownie smakuje świat całym ciałem. Taki system ma ogromne zalety, jest szybki, elastyczny i odporny na przeciążenie. Jedno ramię może eksplorować szczelinę, drugie manipulować zdobyczą, a trzecie w tym samym czasie kontrolować otoczenie. Ale ten system ma też swoją cenę. Ośmiornica nie ma pełnej, centralnej kontroli nad każdym ruchem. Jej mózg raczej koordynuje niż wydaje rozkazy. To inteligencja rozproszona, bardziej sieć niż centrum dowodzenia. Właśnie dlatego zachowanie ośmiornic bywa dla nas tak trudne do przewidzenia. Nie działają jak ssaki, nie działają jak ryby. Działają według zupełnie innej logiki. I być może właśnie dlatego ewolucja zdecydowała się na tak ryzykowne rozwiązanie.
Skoro ciało jest miękkie i pozbawione pancerza, to każda jego część musi umieć myśleć. Jest to swego rodzaju eksperyment ewolucji. Inteligencja ośmiornic rozlała się po całym ciele, to musiało to wpłynąć nie tylko na ruch, ale też na sposób, w jaki postrzegają i kontrolują otaczający je świat. Pierwszy rzut oka wygląda tak jak magia. Zmiana koloru, wzoru, a nawet faktury skóry w ułamku sekundy. Ale to nie jest zwykłe dopasowanie się do tła. Skóra ośmiornicy to zaawansowany organ sensoryczny. Znajdują się w niej miliony wyspecjalizowanych komórek. Chromatofory, irydofory i leukofory. Chromatofory odpowiadają za kolor, irydiofory za metaliczne połyski, a leukofory za odbijanie światła. Razem tworzą system, który działa szybciej niż jakakolwiek technologia stworzona przez człowieka. Co ważne, ta zmiana nie polega na kopiowaniu obrazu z otoczenia. Ośmiornica nie widzi kamienia i nie mówi sobie: teraz będę kamieniem. Ona interpretuje środowisko. Jej mózg rozpoznaje typ otoczenia: piasek, skały, wodorosty, a następnie uruchamia gotowe tryby kamuflażu. Co więcej, kamuflaż nie służy wyłącznie do ukrywania się. Ośmiornice używają go także do komunikacji. Zmiana barw może oznaczać ostrzeżenie, dominację, stres, a nawet zaloty. W jednym momencie zwierzę może być niemal niewidoczne dla drapieżnika, a sekundę później wysyłać wyraźny sygnał dla innego osobnika swojego gatunku. Co ciekawe, wiele z tych reakcji zachodzi bez świadomej kontroli mózgu. Skóra głowonogów potrafi reagować lokalnie na światło, cień i ruch. To kolejny przykład inteligencji rozproszonej. Część decyzji zapada nie w głowie, ale bezpośrednio w ciele. W efekcie ośmiornice nie tylko widzą świat, one aktywnie go modelują, znikają w nim albo wykorzystują go jako narzędzie. Ciało ośmiornicy wygląda prosto. Miękka głowa, 8 ramion, brak kości. Ale to jedno z najbardziej nietypowych ciał w świecie zwierząt. Ośmiornica nie ma szkieletu, nie ma czaszki, nie ma żeber. Jej ciało to w zasadzie jeden wielki mięsień. Dzięki temu może się rozciągać, skręcać i przyciskać przez otwory, które wydają się fizycznie niemożliwe. Ma 3 serca, 2 pompują krew przez skrzela, 1 zasila resztę ciała. A jej krew nie jest czerwona, zawiera miedź, a nie żelazo, dlatego jest niebieska. Taka zmienność chemiczna pozwala jej lepiej transportować krew w zimnej wodzie. Każde ramię to osobne narzędzie do chodzenia, do chwytania, do smakowania świata. To ciało nie zostało stworzone do siły, zostało stworzone do kontroli. Otwór gębowy. Zamiast zębów, dziób. Pozwala on wiercić dziury w muszlach oraz miażdżyć pancerz, np. krabów. Zdolność do regeneracji. Gdy ośmiornica straci mackę, z czasem wyrośnie jej nowa. A teraz, z czym często mylimy ośmiornice? Mątwy, kałamarnice, czasem nawet meduzy. A to zupełnie różne zwierzęta. Ośmiornice mają 8 ramion i tylko 8. Mątwy i kałamarnice mają 8 ramion i 2 dodatkowe macki. Mątwy posiadają wewnętrzną muszlę, kałamarnice mają sztywny pióropusz w ciele, a ośmiornice nie mają niczego takiego. To właśnie brak pancerza uczynił je tak elastycznymi i tak zależnymi od inteligencji. Wszystkie należą do głowonogów, ale każda grupa obrała inną drogę ewolucji. Ośmiornice są oczywiście drapieżnikami, ale nie polegają na sile ani szybkości. Polują sprytem. Ich dieta składa się głównie z krabów, małży i ryb. Potrafią rozkręcać muszle, wiercić otwory w pancerzach, a czasem używać jadu, by sparaliżować ofiarę. Ich polowanie to proces. Obserwacja, testowanie, decyzja. To nie instynkt. To strategia. Potrafią upolować zwierzę kilka razy od nich większe. To nam może uzmysłowić, jak wielką przewagę daje inteligencja w świecie zwierząt. Przy całej swojej inteligencji, sprycie i zdolnościach życie ośmiornicy jest zaskakująco krótkie. Większość gatunków żyje zaledwie od 1 do 3 lat. Nie mają długiego dzieciństwa, nie starzeją się powoli. Ich życie przypomina intensywny sprint. Rosną szybko, uczą się szybko i równie szybko znikają. Rozmnażanie jest ostatnim rozdziałem tej historii. Samice składają tysiące jaj i przez wiele tygodni opiekują się nimi bez przerwy. Nie jedzą, nie polują, nie opuszczają gniazda. Całą swoją energię poświęcają jednemu zadaniu – ochronie następnego pokolenia. Młode się wykluwają, samica jest już skrajnie wyczerpana, wkrótce potem umiera. To strategia brutalna, ale skuteczna. Żadnych drugich szans, żadnych poprawek. Całe życie ośmiornicy, cała jej inteligencja i doświadczenie istnieją po to, by ten jeden moment miał sens. W niewoli ośmiornice potrafią rozpoznawać ludzi. Jednych ignorują, innych znoszą. Znane są przypadki, gdy celowo pryskały wodą w opiekunów, których nie lubiły.
Otwierały słoiki, rozkręcały akwaria, uczyły się przez obserwacje, a czasem nawiązywały relacje. Film Czego nauczyła mnie ośmiornica Netflixa pokazuje coś rzadkiego. Craig Foster, filmowiec, nurkując w południowoafrykańskich lasach wodorostów, napotkał ośmiornicę z gatunku Octopus vulgaris. Z początku oczywiście ośmiornica się go bała, jednak Foster, nurkując codziennie przez kilkadziesiąt dni, zdobył jej zaufanie. Ośmiornica wykazywała realne zainteresowanie gatunkiem Homo sapiens. Zwierzę wydawało się czerpać przyjemność z kontaktu. Pokazywała mu dosłownie jej życie, oprowadzając po dnie oceanu. I była to przyjaźń w ludzkim sensie, ale była to relacja. Dowód na to, że inteligencja może przyjmować formy, których wciąż nie do końca rozumiemy. Przez długi czas uważano, że ośmiornice to samotnicy. Każda żyje sama, każda poluje sama, każda umiera sama. Aż do momentu, gdy naukowcy natknęli się na coś dziwnego. Na dnie oceanu u wybrzeża Australii odkryto skupisko ośmiornic, jakiego wcześniej nie znano. Nazwano je Octopolis. Nie była to kolonia, nie było królowej, nie było hierarchii znanej z owadów społecznych, ale było coś innego. Dziesiątki ośmiornic żyjących blisko siebie, dzielących przestrzeń, tolerujących obecność innych osobników. To zachowanie łamie wszystko, co do tej pory widzieliśmy o ośmiornicach. Niektóre broniły swoich kryjówek, inne negocjowały dostęp do przestrzeni. Pojawiały się konflikty, pojawiały się sygnały ostrzegawcze. Octopolis nie jest miastem w ludzkim sensie. To raczej dowód, że nawet u zwierząt uznawanych za samotników może pojawić się zalążek życia społecznego. I być może to kolejny przejaw inteligencji, która nie potrzebuje słów, by organizować świat. Ośmiornic rozmiary potrafią zaskakiwać. Największe znane gatunki, jak ośmiornica olbrzymia Pacyfiku, osiągają średnio 3,5 metra rozpiętości ramion. Natomiast najbardziej rekordowe okazy miały ponad 9 metrów i 90 kg masy ciała. Z kolei po drugiej stronie spektrum mamy najmniejsze gatunki, jak Octopus wolfi, który dorasta do zaledwie 2,5 cm długości, czyli tyle co mały palec u ręki. Te kontrasty pokazują, jak różnorodna jest ewolucja w obrębie jednej grupy zwierząt. Od mikroskopijnych mistrzów ukrywania się, po gigantów potrafiących zdominować swoje środowisko. Oczywiście wiedza w tym filmie jest przekazana w pigułce, co ma wprowadzić tylko w świat ośmiornic. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.